Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona W302. Niestety w tej sytuacji, w tym przypadku telefon mi nie działa za bardzo. Coś poszło z płytą główną, ale pokażę Wam jak wygląda poprawny demontaż tego Soniaczka Walkmana. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię. Tutaj kartę SIM i kartę pamięci. I teraz zobaczcie, tutaj mamy te dwie zaślepki gumowe. Sobie je tutaj wyciągamy. Jedną, tutaj drugą. Wyciągamy sobie je, odkładamy na bok. I tu zobaczmy, mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Wszystkie śrubki są w tym przypadku gwiazdkowe. Tak jak wspomniałem wcześniej, wspominam, podobne jak w Nokii 3310. Tak najlepiej nawiązywać do Nokii 3010, dlatego że chyba każdy tą Nokię zna i większość osób tą Nokię rozkręcało. I odkładamy sobie na bok te wszystkie śrubeczki. I teraz zobaczmy, podwadzimy sobie naszą obudowę. Tutaj gdziekolwiek sobie tutaj wbijemy nasz otwierak bądź inne plastikowe narzędzie. Tutaj sobie jedziemy po całej długości z jednej strony i następnie z drugiej strony robimy to samo. No i zobaczcie, tutaj bardzo prosty sposób nam przednia obudowa z tego telefonu odchodzi. Od zatrzasków sobie odkładamy tak samo nakładkę klawiaturki i teraz sobie wybijamy te wszystkie nasze podzespoły z naszego korpusiku. Wybijamy na zewnątrz. Tutaj starajmy się, by nic nie uszkodzić. Delikatnie. Tutaj u góry wbijamy sobie. O, widzicie? Wyskoczyło nam wszystko. I tutaj tak samo musimy na samym dole. Tutaj mniej więcej. Tu nic nie uszkodzimy, bo tu nie ma za bardzo co uszkodzić. Tu jest tylko antenka zasięgowa. Ten cały nasz plastik. I zobaczmy, nam to wszystko fajnie wyskoczyło. I tu zobaczmy, w korpusie mamy już płytkę tutaj slotu SIM i karty pamięci. No, pierwsze scenariusze, które widzę, że tak bardzo prosto to wymienić. Tu zobaczmy, mamy zatrzask, tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. My sobie podwadzamy z tej strony jeden i drugi i teraz swobodnie wyciągamy tą całą płytkę, jeśli by nam się uszkodziła jakiś slot SIM czy slot karty pamięci. Tu bardzo prosty sposób, jak widzicie, możemy zmienić. Tu nam wyleciał klawisz, zobaczcie, odtwarzacza. No i przechodzimy sobie dalej teraz. Tutaj odwracamy na drugą stronę. No i zobaczcie, tutaj wysuwamy sobie tą tutaj zaślepkę, antenkę. Tutaj, co ciekawe w telefoniku, jeśli chodzi o tą blaszkę, tutaj, na którą nakleili tutaj podstawowe informacje o telefonie, nazwę itd., itd. Bardzo fajnie to pomyśleli, dlatego że zobaczmy, podwadzają tą blaszkę, możemy od razu tutaj przełożyć do innego telefonu, nie musimy tutaj kombinować, odklejać, później przyklejać tą tasiemkę, tą naklejkę i bezproblemowo możemy to zrobić. Bardzo fajnie to pomyśleli, jeśli chodzi o tego Sony Ericssona. I teraz podwadzamy tutaj tasiemkę. Tutaj aparaciku i głośniczka od rozmów. Tutaj zobaczmy, mamy jedną blokadę tutaj z tej strony. Tu u góry jest druga blokada. My sobie tutaj między tymi blokadami wkładamy, o, zobaczcie, naszą pincetę. Tutaj nam wszystko bardzo prosto wszystko wychodzi. Nasza tasiemka wraz z aparacikiem i głośniczkiem od rozmów.
I teraz zobaczmy, tu odpinamy następną tasiemkę. Tu jest tasiemka od klawiatury numeryczno-funkcyjnej. Nasz wyświetlacz. Tutaj też bardzo prosto nasz wyświetlacz powinien odejść. O, zobaczcie, naprawdę bardzo prosto, nie ma tu praktycznie żadnych blokad, które by tutaj spinały się i opornie trzymały nasz wyświetlacz. I została nam jeszcze płyta tego gówna. Zobaczcie, minęło 5 minut, a ja już go praktycznie całego rozebrałem. Naprawdę bardzo łatwy telefonik w demontażu, a wydawałoby się inaczej. Tutaj zobaczmy, tu jest jedna blokada, tu jest druga i tu jest trzecia. My sobie podwadzimy tą blokadę, bo ta blokada będzie tutaj odpowiedzialna za wszystko. To naprawdę, zobaczcie, tutaj podwadzamy, wypinamy, no i już nasza cała płyta tutaj bardzo łatwo wyskoczyła z zawiasów. Tutaj zobaczcie, jeszcze możemy oczywiście odkleić tą całą membrankę, wyciągamy. Tak samo tutaj plastikową, tutaj ramkę, szybkę. I tu jeśli chodzi o naszą płytę główną, no i zobaczcie, tutaj nic się praktycznie nie da wymienić. Tak w bardzo łatwy sposób wypinamy i wypinamy, tylko wszystko jest lutowane. Tak samo tutaj zobaczmy, jeśli chodzi o fastport, ładowania, tutaj styki, nie wciągniemy, musimy lutować. Tak samo styki baterii. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o demontaż prawidłowy w tym Samsungie W302. I teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Tutaj zakładamy z powrotem naszą płytę główną w swoje miejsce. Tutaj zapinamy na blokadę, tu na dwie blokady. Zapinamy na tą naszą spinkę, tasiemkę od klawiatury numeryczno-funkcyjnej. Teraz zakładamy oczywiście nasz wyświetlacz. Tutaj bardzo łatwo dopasowujemy go do naszych styków, tutaj na płycie głównej, więc nie ma możliwości się tutaj pomylić w żaden sposób. Tutaj mocujemy. Również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!